No i witam ponownie na moim kanale, tutaj to Protodermis, a przed Państwem zestaw Arachnoid Starbase, czyli zestaw z linii Insectoids, składający się z 437 elementów i 4 figurek. Figurki jak następuje, mamy dwie takie same figurki srebrnych droidów, jak zwie to producent, oraz dwie inne przedstawiające zielone ludziki. Jak widać. Zielone ludziki powinny mieć obydwa jakieś jetpacki na plecach. Niestety jeden z nich nie ma, ponieważ zaginęły z biegiem czasu. Ten drugi na szczęście jeszcze posiada. Tak owy. No i zestaw Arachnoid Starbase tak naprawdę w głębi duszy wcale bazą, jak nazwa wskazuje, nie jest. Jest on tak naprawdę pojazdem, a właściwie to są 4 pojazdy, co jest dosyć może zaskakujące. I może teraz przedstawię, jak to wygląda. To jest pierwszy z pojazdów. To niby miało latać czy coś. No pewnie może i lata. I w sumie najciekawsza rzecz z tego, co tutaj można przedstawić, czyli to, jak ten zestaw dzieli się na dwie części. Przerwał nam niespodziewany telefon, na szczęście możemy kontynuować dalej i rozdzielić pojazd albo bazę, jak zwał, tak zwał, na dwie części. Nie jest to może bardzo skomplikowane, ale wymaga użycia siły, a nie chcielibyśmy tego zniszczyć. I tak oto może zaczniemy od części odwłokowej, w której znajduje się właściwa baza, bo ciężko to jakoś inaczej nazwać. Tutaj otwiera nam się kabina i można do niej wsadzić figurki na przykład, które będą obsługiwać różne stanowiska, na których mamy jakieś komputery i inne dziwne przełączniki. Kabina się zamyka, a na niej mamy antenki czy coś i można nimi ruszać w różne strony. Baza jako taka posiada jeszcze czwarty pojazd składający się na całość zestawu, czyli skuter czy coś. Znowu czy coś. Nie wiem, co to miało przedstawiać, ale pewnie to miał być jakiś skuter. Oczywiście tak na skuter. Jak i na to latające dziwactwo można też wpiąć minifigurkę i to wtedy wygląda w ten sposób. Baza oprócz tego składa się z dźwigów, na których są zamontowane magnesy i magnesami można przenosić te oto kryształki. Kryształki były nieco niefortunnie przemyślane, ponieważ składają się one element, który ma właściwości magnetyczne, jest naklejką i ta naklejka lubi się bardzo odklejać i prawdopodobnie w dzieciństwie, bo już nie pamiętam kiedy, może ostatnim razem to robiłem, musiałem ją milion razy podklejać klejem, bo cały czas się odklejała, a naklejka, jak widać, jeszcze mimo upływu lat trzyma ten swój magnetyzm resztkowy i dźwig działa. W każdym razie dźwig ma dosyć duży zakres ruchów dookoła, no i w tą stronę też. Jest tutaj też krzesełko i komputer. Można tutaj zamontować figurkę, która będzie to wszystko obsługiwać. Natomiast, jeszcze tutaj z tej strony mamy składzik, do którego można wkładać różne rzeczy. Ja tam nawkładałem jakieś części z innych zestawów kiedyś, dawno temu, prawdopodobnie już nawet nie wiem kiedy. Taki stary jestem. I całość jeździ na 6 kołach. Nawet daje to radę. Przednia część zestawu jest nieco ciekawsza. Również tutaj posiada kabinę, w której można umieścić minifigurkę. I ruchome kończyny, które można obracać do przodu i do tyłu. Szczękoczułki. Jeśli chodzi o szczękoczułki, to jest dosyć ciekawa sprawa, bo na materiałach prasowych wyglądają one jakoś mniej więcej w ten sposób, że są założone. Tylko problem polega na tym,
że w tym miejscu nie ma dziurki na wylot, przez którą ta część mogłaby przejść. W związku z tym nie da się tego w ten sposób założyć. Taka ciekawostka. Tutaj też mamy magnes, na który można montować kryształki. I chyba, przynajmniej z perspektywy dziecka, najciekawsza część tego zestawu, czyli żądło, czy odwłok, czy cholera wie co. Nie wiem, konika polnego by miało przypominać, to pewnie odwłok. Odwłok ma 3 guziki i każdy z tych guzików wydaje inne dźwięki po naciśnięciu. I dźwięki i efekty świetlne. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Może zgaszę światło trochę. I teraz... Ten jest najciekawszy, bo im dłużej go trzymamy, tym bardziej przypomina, znaczy on ogólnie przypomina jakiś dźwięk silnika, a im dłużej go trzymamy, tym bardziej silnik wkręca się na obroty. No i po puszczeniu obroty spadają. Kolejnym elementem składowym zestawu jest ta wieżyczka. Wieżyczka wygląda dosyć fajnie. Bardzo jestem fanem tych elementów, które były cechą charakterystyczną zestawu z Insectoid swojego czasu. Potem były używane wielokroć więcej w innych zestawach, ale wtedy to był chyba pierwszy raz, jak one były użyte i bardzo fajnie tutaj robiły efekt omatidiów. Baza się otwiera, oczywiście, czy ta wieżyczka, tutaj można również zaaplikować minifigurkę. Na wieżyczce jest zamontowany radar, który się obraca i rusza w różnych dziwnych stronach. Niestety, różne dziwne strony. Niestety jest on dosyć luźno przymocowany, lubi odpaść przy nawet delikatnym trąceniu. I z tyłu mamy jeszcze jeden luk, który się otwiera i do niego również można coś tutaj załadować. Małe porównanie rozmiarów dla fanów Bionicle, którzy zawitali do tego filmu w sumie tylko dlatego, że subskrybują mój kanał w związku z działalnością na forum, czy też na fanpage'u na Facebooku. Mam tutaj Tahunówę, który się nie mieści w kadrze. No i coś dla mniej starych fanów, albo po prostu młodszych, czyli Burtaka. I tutaj będzie problem, żeby go zmieścić w kadrze, dlatego może troszkę odsunę statyw. Tak to się prezentuje. No, zestaw Arachnoid Starbase jest dosyć spory. Mimo to, jeżeli porównamy go z Burtaką, zwłaszcza jeśli chodzi o porównanie na długość, to Burtaka jest wyraźnie dłuższy. Zwłaszcza jeśli wyprostujemy kończyny. Chociaż że wiem. Teraz jak się temu przyglądam, wydawało mi się, że Burtaka jest dłuższy. Ale nie jest. Jest albo dokładnie tego samego rozmiaru, albo z centymetr krótszy. Co jest dosyć dla mnie rzeczą zaskakującą. Oczywiście tutaj swoje robią te wystające szczękoczułki czy odnóża, których gdyby ich nie było, to oczywiście główna masa zestawu byłaby dużo krótsza. Co najmniej 3-4 cm od Burtaki. Ale w tym momencie są dosyć porównywalne. O Tahu to już może raczej nie wspomnę, bo wygląda to w ten sposób. Także tak się prezentuje zestaw rozmiarowo. Słowem podsumowania, zestaw Arachnoid Starbase był, zwłaszcza w okresie moim młodzieńczym, jednym z moich ulubionych zestawów z LEGO. Głównie przez to, że przez tą różnorodność, którą prezentował, multum takich różnych drobnych funkcji, które można było znaleźć, typu rozkładanie się właśnie na części i tworzenie różnych mniejszych pojazdów. Jeśli chodzi o walory zabawkowe, no to naprawdę był swojego czasu niesamowity i po dziś dzień
Szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić jakiś zestaw, który miałby go przebić w tym zakresie. Świetny też jest zestaw kolorów tutaj użytych, takie dosyć mocno jarzeniowe te kolory są, zwłaszcza te oczojebne zielone. I naprawdę bardzo fajnie prezentuje się na półce. Fajna ta funkcja dźwiękowo-świetlna. Oczywiście w sumie nie wykorzystywana przeze mnie od ostatnich bodajże 10 lat. Musiałem aż wyciągnąć do niej baterię z pilota do telewizora, żeby pokazać, jak to działa. I naprawdę zestaw zaliczam na bardzo duży plus i gorąco go polecam. To Aprotodermis.